Dzień dobry moi drodzy, witajcie na kanale po dłuższej przerwie, za którą chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić, ale była ona związana z moją intensywną pracą zawodową oraz z tym, że prowadzę drugi kanał aquascapingowy dla firmy Yokuchi. Link znajdziecie w opisie filmu, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia, jakie materiały przygotowałem tam dla Was. Wracamy do Was z nową serią filmów na temat długo wyczekiwany przez niektórych widzów, czyli akwarium morskie. Witajcie na kanale Aquasky TV. W ostatnim czasie miałem okazję odwiedzić miejsce, do którego chciałem wybrać się już od dłuższego czasu, czyli Oceanarium w Gdyni. Można tam zobaczyć wiele ciekawych gatunków zwierząt oraz kilka bardzo dużych aranżacji różnych biotopów, na przykład Amazonki. Jest to na pewno miejsce warte zobaczenia i największe wrażenie wywarły na mnie, jak się zapewne domyślacie, zbiorniki z aranżacjami i zwierzętami morskimi. W trakcie oglądania tych zbiorników powróciła stara miłość do morszczyzny i jak widzicie za mną, musiałem ponownie kupić akwarium i zrobić kolejny projekt. Poprzedni już mieliście okazję oglądać na kanale, była to kosteczka 49 litrów Aquaela, ale zbiornik spodobał się jednemu z widzów, przyjechał do mnie, zakupił go, no i teraz cieszy oko kogoś innego. A ja przeszedłem do akwarystyki tylko i wyłącznie słodkowodnej. A zatem zapraszam na film pod tytułem Antyinflacyjny Morszczak 2.0 w 2023 roku. Będzie to seria filmów o moim akwarium morskim, 112 litrów. Opowiem troszkę o sprzęcie w wersji budżetowej, czyli właśnie taki jak ja buduję, oraz o sprzęcie, który byłby w wersji premium, czyli po prostu zamienilibyśmy któryś z tych komponentów na lepszy. W kolejnych odcinkach opowiem Wam o cyklu azotowym, o procesie dojrzewania zbiornika, testach wody, wprowadzimy sobie pierwsze ryby oraz koralowce. A teraz przejdźmy już do omawiania naszego projektu. Zbiornik będzie to akwarium ze szkła typu float, standardowe 112 litrów. Jako filtrację w tym zbiorniku będziemy używali filtra kubełkowego Fluval 407, w całości wypchanego ceramiką, aby zbudować bardzo duże złoże biologiczne. Jednak, aby zapewnić w przyszłości koralowcom dobry ruch prądów wody, zastosuję w zależności od potrzeby 1 lub 2 falowniki firmy Sicce Voyager Nano. Filtr będzie podłączony do zasilania awaryjnego UPS, aby zapewnić nam stałość zasilania i prądów wody w akwarium, tak aby nasza biologia nie ucierpiała w przypadku braków prądu. Teraz omówimy jeden z bardziej kontrowersyjnych tematów w akwarystyce morskiej, jakim jest światło. Lampa użyta w tym projekcie jest to lampa zrobiona przeze mnie, zbudowana z 3 sekcji. Starałem się, aby widmo światła odpowiadało widmu potrzebnego dla fotosyntezy koralowców. Nie jest to bardzo mocna lampa jak na ten zbiornik, ale jest to związane z tym, że będą tutaj hodowane głównie koralowce miękkie, bardzo proste, które wybaczają wiele. Od strony technicznej został mi gdzieś jeszcze bardzo prosty
Tani chiński odpieniacz białek. Grzałka 100W, aby trzymać odpowiednią temperaturę na rafie. Do pomiarów pH oraz zasolenia będziemy używali mierników elektronicznych. Do stworzenia hardscape'u użyjemy takiej oto pozostałości skały syntetycznej z poprzedniego projektu jeszcze oraz piasków. To jest Bali Sand oraz żywy piasek z Nature's Ocean. Skałę będziemy kleić za pomocą kleju cyjanoakrylowego, natomiast do klejenia koralowców użyję kleju dwuskładnikowego. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla naszych prostych koralowców, do stworzenia solanki użyję soli Reef Salt z Aquaforestu, gdyż ona będzie w zupełności wystarczyła, aby prowadzić ten zbiornik. To tyle ze słów wstępu i omówienia naszego sprzętu. Teraz zobaczycie szybki proces powstawania hardscape'u. Będzie to prosta konstrukcja, tak aby zapewnić sporo miejsca dla koralowców oraz dla ryb. Bardzo ważnym aspektem tutaj jest, aby skała nie była zbyt wysoka, ponieważ może to powodować prześwietlenie lub nawet przypalenie tkanek korali. Kiedy nasza konstrukcja jest już gotowa, umieszczamy ją w zbiorniku we właściwym miejscu. Zależało mi na czystym, prostym designie. Musimy również pamiętać o tym, aby prąd wody był w stanie obmywać naszą konstrukcję z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację dla koralowców. Po ułożeniu skały wsypuję piaski, dodaję je odpowiednio po ułożeniu skały, aby uniknąć niestabilności konstrukcji wywołanej przemieszczaniem się piasku. Piasek Bali Sand został wypłukany wcześniej w wodzie Rodi, aby usunąć drobne pyły i zakurzenia z tego piasku. Natomiast żywy piasek nie był przeze mnie w żaden sposób płukany, ponieważ zawiera on już bakterie nitryfikacyjne, które są potrzebne w procesie dojrzewania zbiornika. Teraz możemy już zalać nasz zbiornik. W tym celu wodę Rodi o temperaturze 24 stopnie mieszam z odpowiednią ilością soli. Mam tutaj sól z Aquaforestu z taką dołączoną miareczką do przygotowywania solanki oraz wykorzystam jeszcze starą głowicę z filtra do mieszania solanki. Filterek umieszczam w wiaderku teraz, włączamy cyrkulację. I teraz będziemy odmierzali odpowiednią ilość soli. Ja tu mam 15 litrów, więc będzie to 1,5 miarki. Miareczka ma podziałkę na 5 i 10 litrów wody Rodi, więc jest to dość łatwa kalkulacja. Na 15 litrów potrzebujemy 1,5 miarki. Po rozrobieniu solanki zalewamy akwarium oraz uruchamiamy filtr oraz cyrkulację. Ważne jest to, aby kiedy już mamy życie w zbiorniku, solanka miała taką samą temperaturę jak ta woda, która jest w zbiorniku głównym oraz aby mieszała się około 24 godziny przed podmianą. A dlaczego? Wynika to głównie z faktu, iż rozpuszczenie fizyczne soli następuje średnio po około 15 minutach, lecz pełne rozpuszczenie chemiczne i wyrównanie składu pierwiastków zwykle następuje po około 24 godzinach. Temat zamykania cyklu azotowego będzie już poruszony w kolejnym odcinku. Jego zamknięcie, przetestowanie wody w zbiorniku oraz porozmawiamy o kolejnych krokach w tym projekcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z morskiej serii.